Dzień dobry Państwu, zapraszamy na konferencję wynikową dla spółki Creepyjar za trzeci kwartał roku 2023. Dzisiaj po stronie spółki standardowo już Grzegorz Piekar, członek zarządu, i Krzysztof Kwiatek, prezes zarządu. Standardowo też przebieg naszej konferencji będzie taki, że Grzegorz omówi wyniki finansowe za trzeci kwartał. Ja później opowiem o produkcji naszych projektów, a na końcu oczywiście będziemy odpowiadali na Państwa pytania. Także Grzegorz, przekazuję Ci głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. A zatem co ciekawego, jeżeli chodzi o wyniki finansowe, działo się w naszej spółce w trzecim kwartale. Z takich kluczowych rzeczy, które miały miejsce i które w tych wynikach widać, to premiera dodatku Storage and Transportation, która dalej podtrzymuje całkiem dobrą sprzedaż Greenhella. To był dodatek na PC. Oprócz tego już po zakończeniu kwartału, ale też już nam się udało wydać building update na konsolę PlayStation i Xbox. To było w listopadzie. No i standardowo to bardziej w tym momencie po stronie kosztowej również nakłady na Chimerę związane z kontynuacją produkcji naszego nowego tytułu. Z takich najgłówniejszych wynikowych pozycji sprzedaż w kwartale wyniosła 9,1 miliona złotych. To było 39% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast co nas bardzo cieszy, było to 15% więcej niż w drugim kwartale 2023 roku. Te przychody były pochodną sprzedaży 260 tysięcy kopii brutto na naszych głównych platformach, czyli PC-cie i konsolach PlayStation i Xbox. Dzięki temu osiągnęliśmy 5,8 miliona złotych z EBITDA. To jest 45% mniej niż w trzecim kwartale 2022 roku i 6,3 miliona złotych zysku netto. To jest 41% mniej niż w trzecim kwartale ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o krótkoterminowe aktywa finansowe, w szczególności środki pieniężne, na koniec września mieliśmy 74,7 miliona złotych na rachunkach i w krótkoterminowych papierach wartościowych i lokatach. To jest mniej niż na koniec pierwszego półrocza tego roku, no ale tu mieliśmy znaczącą pozycję, wypłatę dywidendy 28 milionów złotych. W kwartale na produkcję naszych gier wydaliśmy 2,4 miliona złotych. To jest wzrost o 50% w porównaniu do trzeciego kwartału w ubiegłym roku. I jeżeli chodzi o skład zespołu, to mniej więcej stabilnie to jest w okolicach 60 osób. Jeszcze po zakończeniu kwartału tam lekkie zwiększenie mieliśmy, ale to już będziemy wykazywali pewnie w kolejnych okresach. Tak jak już wspomniałem, w kwartale sprzedaliśmy 260 tysięcy kopii brutto Greenhella. Też już zaraportowaliśmy przekroczenie progu 5 milionów kopii. To był październik tego roku, także bardzo się cieszymy, że udaje nam się dzięki tym wszystkim naszym działaniom utrzymywać wysoką sprzedaż i przychody tego tytułu. I jakby na potwierdzenie też tego minęła nam kolejna rocznica wydania Greenhella w Early Accessie, to już jest ponad 5 lat. I tak jak co roku w ostatnim czasie robimy sobie takie podsumowanie, którym się z Państwem dzielimy, czyli pokazujemy, ile w tym okresie przychodów Greenhell nam przyniósł, łącznie licząc na wszystkich platformach od Early Accessu. Dla porównania łączne nakłady, które ponieśliśmy czysto produkcyjnie na Greenhella w tym czasie, to było niecałe 17 milionów złotych, zatem zwrot z kosztów nakładów bezpośrednio poniesionych na produkcję przekracza 10 razy, co uznajemy, że jest wynikiem naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonującym. I fajnie, że też udaje nam się te wyniki udawało się wcześniej poprawiać, a teraz w jakiś tam stabilny sposób utrzymać jeszcze na stosunkowo wysokim poziomie dzięki działaniom produkcyjnym, które podejmujemy i marketingowym zresztą też. Wchodząc w większe szczegóły, jeżeli chodzi o przychody i stricte wyniki finansowe. Tak jak już mówiłem, w kwartale zanotowaliśmy spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
No, oczywiście wynika to ze spadku sprzedaży, który jakoś tam udaje nam się dzięki tym działaniom produkcyjnym trochę powstrzymywać, no ale pewnych rzeczy się nie da zupełnie zatrzymać. Natomiast to, co mówiłem, bardzo nas cieszy, że udało nam się odwrócić trend trochę spadkowy i w ostatnim kwartale, czyli w trzecim kwartale tego roku przychody były o 15% wyższe niż w drugim kwartale tego roku. Jak już mówiłem, zasługą były dodatki, była no, przemyślana polityka też przecen, którą wprowadziliśmy, czy prowadzimy dalej, a oprócz tego też pozytywny wpływ miało wydanie przez Incuvo wersji VR-owej Greenhella na platformę PlayStation VR 2. Jeżeli chodzi o stronę kosztową w tym okresie, koszty działalności operacyjnej były niższe niż w odpowiednim kwartale w 2022 roku. Wtedy to było 4,9 miliona, teraz 3,4 miliona. Jeżeli chodzi o trzeci kwartał, największymi pozycjami kosztowymi były usługi obce, to było 1,5 miliona złotych, wzrost o 20%. W porównaniu do analogicznego kwartału w zeszłym roku. Tam między innymi właśnie są te koszty produkcji Greenhella, jakie na bieżąco ponosimy. Oprócz tego istotny też pozycja to wynagrodzenia. Nie mamy w kosztach, i to też tłumaczy częściowo spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, ciągle w kosztach nie mamy ujętego programu motywacyjnego nowego. Zakładamy, że to się zadzieje dopiero w wynikach rocznych, gdzie za cały rok te koszty gdzieś ujmiemy. Jeszcze na ten moment nie mamy podpisanych umów uczestnictwa z uczestnikami, więc jakby nie dokonaliśmy wyceny, natomiast tak zupełnie szacunkowo to jest pewnie gdzieś wielkość rzędu 6-7 milionów złotych, czyli podobnie jak rozpoznawaliśmy roczny koszt w poprzednim programie motywacyjnym w ubiegłych latach. Patrząc na rentowności, jakby z tym zastrzeżeniem, o którym mówiłem, czyli braku kosztów programu motywacyjnego, no to mimo wszystko, mimo spadku przychodów, te rentowności udaje nam się utrzymywać na zbliżonym poziomie, w szczególności zysk netto na zbliżonym poziomie do tego, co mieliśmy w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o bilans, to też jakby jakichś znaczących, wielkich zmian z działalności operacyjnej wynikających nie mamy, to znaczy rosną nam aktywa trwałe w konsekwencji dalszych prac nad Chimerą, gdzie te koszty ciągle aktywujemy. Jeżeli chodzi o aktywa obrotowe, no to tu największą zmianą jest spadek inwestycji krótkoterminowych w porównaniu z końcem czerwca tego roku. No, najważniejszą tutaj pozycją była wypłata dywidendy, która znacząco wpłynęła na tą pozycję. No, jednocześnie udało nam się trochę w międzyczasie pieniędzy jeszcze wygenerować, także koniec końców ta zmiana jest mniejsza niż sama ta wypłata dywidendy. Po stronie pasywnej kapitał własny ponad 90 milionów złotych i tu ciągle utrzymujemy ponad 90% udział kapitału w sumie bilansowej, także w całości swoją działalność właściwie finansujemy kapitałem własnym. Jak już wspomniałem, udało nam się w kwartale również wygenerować gotówkę. To ciągle się mniej więcej na takim poziomie utrzymuje, że zysk netto właściwie 1 do 1 przekłada nam się na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, co uznajemy, że jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. Jeżeli chodzi o działalność inwestycyjną, to tutaj dość duże ruchy wykazujemy, natomiast w dużej mierze te wysokie kwoty wynikają z ruchów na inwestycjach krótkoterminowych, czyli to są zakładanie lokat, później ich rozwiązywanie czy zamykanie, a także nabywanie krótkoterminowych papierów wartościowych i również ich wykupy, więc tam te kwoty są znaczące. No, w działalności finansowej mieliśmy wyjątkowo w tym kwartale bardzo dużą pozycję i to był wydatek związany z wypłatą dywidendy 28 milionów złotych. Koniec końców, tak jak mówiłem, środki pieniężne na koniec okresu było 55 milionów, natomiast z uwzględnieniem też krótkoterminowych papierów wartościowych, to łącznie to nasze aktywa krótkoterminowe inwestycje były na poziomie 70 blisko 5 milionów złotych. I to jest tyle, jeżeli chodzi o dane finansowe, także dalej Krzysztof, jak już mówił, poopowiada trochę, co się dzieje produkcyjnie u nas.
Dzięki Grzegorz, a więc zaczniemy sobie od Green Hella. Kontynuujemy naszą strategię, jeśli chodzi o ten produkt. Pracujemy nad kolejnymi rozszerzeniami. Chcemy, żeby Green Hell cały czas żył i przynosił zyski. I to się cały czas fajnie udaje, a mimo tego, że już skończył nasz produkt 5 lat w tym roku, także zaczyna się 6. rok sprzedaży. Obserwując sobie procesy produkcyjne przy pracy nad dodatkami w mijającym roku, doszliśmy do wniosku, że spróbujemy je trochę zmodyfikować. Green Hell składa się z bardzo dużych systemów, z dziesiątek mechanik i teraz każda ingerencja w któryś z tych systemów przy pracy nad dodatkami powoduje duże nakłady pracy programistycznej i dużo testów. Mimo że odeszliśmy od tych dodatków fabularnych i mamy dedykowany zespół tylko i wyłącznie do Green Hella, no zauważyliśmy, że tempo wydawania tych dodatków nie jest dla nas do końca satysfakcjonujące. Także chcielibyśmy troszkę to zmienić, chcielibyśmy podzielić dodatki, które są przed nami, na mniejsze. Zaczniemy od Combat Update'u, nad którym pracujemy i Combat Update będzie podzielony na co najmniej 2 takie dodatki, tak żebyśmy mogli wydać coś szybciej i później utrzymywać mniejsze przerwy pomiędzy kolejnymi dodatkami. Myślę, że po rozbiciu tego Combat Update'u i premierach zobaczymy, jak to działa i wtedy będziemy podejmowali decyzję, jak będziemy działali przy kolejnych dodatkach w przyszłym roku. Jeśli chodzi o konsolę, to tak jak tutaj Grzegorz na początku wspominał, 7 listopada mieliśmy update, building update i prawdopodobnie skłaniamy się ku temu, żeby to był nasz ostatni dodatek na stare konsole. Wydajność, praca nad wydajnością, ilość tej pracy powoduje, że ze strony jakby zysków no nie do końca widzimy w tym dalszy sens, tym bardziej, że zauważyliśmy, że konsole nowej generacji zaczynają przeważać już, jeśli chodzi o uruchomienia Green Hella, także nadszedł najwyższy czas na najnowsze generacje. Portowanie potrwa prawdopodobnie około pół roku. W tym momencie jesteśmy w trakcie estymacji czasowych, jak to dokładnie będzie wyglądało. No i liczymy na to, że ze względu na zdecydowanie wyższą wydajność nowych konsol, nowej generacji, będziemy mogli te dodatki robić szybciej, taniej i być może nawet uda nam się doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie jakby moment premiery dodatków konsolowych zbliży się mocno do premiery PC-towej. Także to by było tyle, jeśli chodzi o Green Hella. Jeśli chodzi o Chimerę, to zacznę od produkcji. Tak jak na ostatniej konferencji wspominaliśmy, pracujemy teraz z systemem milestone'ów. Każdy milestone ma na celu wyprodukowanie 2 dużych feature'ów, a nawet mógłbym powiedzieć filarów tego projektu. No i teraz ostatnim razem mówiłem, że zamknęliśmy milestone o progresji gracza i eksploracji. W międzyczasie w październiku udało nam się doprowadzić do końca drugi milestone o automatyzacji i walce. I w chwili obecnej jesteśmy już na półmetku trzeciego milestone'a, który będzie dotyczył takich feature'ów jak megamaszyny i zmienne warunki środowiska na planecie
na której będzie się toczyć nasza gra. No i po zakończeniu tych milestone'ów nad głównymi feature'ami gry przyjdzie czas na dopracowywanie całości, tak żebyśmy osiągnęli odpowiednią jakość na Early Access. Jeśli chodzi o część marketingową, to udało nam się dopiąć plan, według którego będziemy się poruszać i będzie wyglądało to tak, że wystartujemy z cyklem Dev Diary, w których będziemy opowiadali graczom o zawartości naszej gry, przybliżali im uniwersum Chimery, omawiali poszczególne feature'y. A później przyjdzie taki moment, kiedy będziemy już w stanie pokazywać gameplay, no i zakładamy, że to będzie ten moment, gdzie będziemy mogli budować wokół projektu no już ten właściwy, docelowy hype. I to tyle, jeśli chodzi o to, co się dzieje z naszymi projektami, więc czas na odpowiadanie na Państwa pytania. Czy spółka planuje jeszcze w tym roku jakieś działania marketingowe dotyczące Chimery? Tak, chcielibyśmy w grudniu rozpocząć już cykl Dev Diary i wydać pierwszego takiego dev vloga opowiadającego o projekcie i zapowiadającego kolejne vlogi. Jakiego wzrostu wynagrodzeń powinniśmy się spodziewać w 2024 roku? No, tu nie spodziewamy się istotnych zmian, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Czy jeszcze w czwartym kwartale trochę nam się zespół powiększył i rozszerzył jako pochodna tych rzeczy, które robimy i też od nowego roku mamy zaplanowane jeszcze przyjście jakichś osób, natomiast to już będą pojedyncze osoby, także no, standardowo to, co mówimy, jest pochodna wzrostu zespołu i gdzieś tam wzrostu wynagrodzeń, natomiast na szczęście ta presja inflacyjna jest zdecydowanie mniejsza, także nie będzie to istotny wzrost. Pewnie trudno go w tym momencie jest do końca skwantyfikować, ale nie uważamy, że to będzie coś, co będzie się na naszych bieżących wynikach jakoś tam znacząco odbijało. Czy poprzednio komunikowany budżet deweloperski Chimery do Early Access, to jest około 17 milionów, jest aktualne? To też jakby powtórzymy, co mówiliśmy wcześniej. Tak, jak sobie liczyliśmy, to pewnie gdzieś z rok temu to nam te 17 milionów wychodziło, ale to nie jest tak, że my mamy 17 milionów i musimy się tego budżetu jakoś strasznie trzymać. Na szczęście ciągle mamy raz zgromadzone dość duże rezerwy, dwa generujemy gotówkę, jesteśmy w stanie z bieżących cash flowów spokojnie tą produkcję finansować, także naczelnym celem w tym wszystkim jest jakość tego produktu i jeżeli czy on będzie 17 czy 20 milionów kosztował z naszej perspektywy, to nie ma większego znaczenia. Istotą główną jest to, żeby rzeczywiście to był produkt dopracowany i po naszej stronie spełniający nasze oczekiwania co do tego, czym ta gra powinna na ten early access być. No, oczywiście gwarancji przyjęcia przez graczy nigdy nie ma dobrego, ale będziemy się starali. Także mówię, czy 17, czy 20, pewnie jak skończymy te milestone'y, o których Krzysztof mówił, zrobimy sobie update tego budżetu, jak będziemy jeszcze bliżej jakby tego ustalenia, kiedy ta gra wyjdzie i co tam jeszcze jest do zrobienia, więc podejrzewam, że przy następnym raporcie to się z Państwem taką analizą podzielimy. Jaki mają Państwo plan na dalszy rozwój Green Hella w 2024 roku? Ile planujecie dodatków? A więc
Tak jak wspominałem, gdzieś chcemy wejść w taki tryb rozbijania troszkę dodatków na mniejsze, żeby nie czekać na premiery kolejnych po 4, 5, nawet 6 miesięcy. Także przed nami jest teraz Combat Update, który będzie rozbity na co najmniej 2 dodatki. Gdzieś tam na roadmapie jeszcze mamy Animal Update, więc no na razie idziemy zgodnie z roadmapą. No i oczywiście gdzieś tam w najbliższych tygodniach, na początku przyszłego roku będziemy też zastanawiać się, jak nam idzie ta produkcja i jakie rzeczy chcemy jeszcze zrobić po Animal Update'cie. No i jeszcze jakby o konsolach, tak? To planujemy, czy już realizujemy to przejście na nowe konsole, więc też jakby zakładamy, że może nam się uda od razu jeden z tych dodatków brakujących w ramach tego portowania ująć na konsolę. Także jeżeli chodzi o pracę nad Green Hellem, to dalej dużo się dzieje, czy nawet bardzo dużo się dzieje i staramy się ciągle coś tam do tej gry dokładać. Możemy cofnąć do poprzedniego pytania. Jak oceniacie Państwo wpływ Building Update na sprzedaż konsolową Green Hell? No tak zupełnie szczerze oceniamy średnio. Znaczy, generalnie konsole nie zachowują się dokładnie tak samo jak PC i to już pewnie też widać po tych raportowanych przez nas ilościach kopii, które w ostatnim czasie sprzedajemy. Także tu się temu też tematowi bardzo blisko przyglądamy. Generalnie no, nie chcielibyśmy graczy konsolowych zostawiać bez kontentu, o którym oni wiedzą i na który czekają i mamy od nich ciągle dużo informacji, że bardzo czekają na te nowe dodatki, które już są na PC-cie, więc na ten moment jakby podejmujemy wszelkie działania, żeby ten content im dostarczać, ale właśnie dostarczać go może jakimś niższym kosztem, czyli to, o czym mówiliśmy, przesiąść się w cudzysłowie na nowe konsole, gdzie te dodatki będziemy robić szybciej i taniej, bo rzeczywiście w tym modelu, tak jak działamy teraz, kiedy to długo trwa, dużo kosztuje, no to z ekonomicznego punktu widzenia, jakby abstrahując od tego, od czego zacząłem, czyli dostarczania tego i chcemy dostarczać te dodatki graczom, no to ekonomicznie staje się coraz mniej uzasadnione i dlatego podjęliśmy tą decyzję, żeby w takim modelu, jak to robiliśmy teraz, troszeczkę go zmodyfikować. Zobaczymy, jak będzie na nowych konsolach, czy te efekty będą bardziej satysfakcjonujące, natomiast no też jakby mimo wszystko to są ciągle rentowne działania, natomiast no wiadomo, nie są tak rentowne jak chociażby na PC-cie, kiedy sobie porównujemy dokładanie tam kontentu z dokładaniem kontentu na konsolach. Prośba o komentarz dotyczących 850 000 capex na środki trwałe. To było nowe samochody. Jakby wymieniliśmy sobie samochody w firmie i to jest ta kwota. Jak oceniają Państwo ostatnią transakcję dotyczącą zakupu producenta Astronir za $40 milionów? Czy mają Państwo jakieś przemyślenia, z czego może wynikać tak niska cena? Szczerze mówiąc, słyszeliśmy o tej transakcji, natomiast tak się nad tym głębiej nie zastanawialiśmy, ponieważ no, to jest taka jedna liczba trochę oderwana od tego. Nie znamy, jakby nie wiemy, jak ten deweloper wygląda, ile to jest osób na dzień dzisiejszy, jakie były ostatnie wyniki, jakie są perspektywy, co oni właściwie robią, więc trochę trudno do takiej oderwanej od jakiegokolwiek kontekstu liczby się odnosić. Nie znamy struktury tej transakcji też nawet, więc jakby to nie wiemy tak naprawdę, trudno cokolwiek powiedzieć. Czy podtrzymują Państwo plan wydania Chimery Early Accessa w drugiej połowie roku 2024? No w chwili obecnej nie mamy jeszcze produkcyjnie żadnych sygnałów, które by zagrażały temu projektowi. Natomiast no gdzieś im bliżej, powiedzmy, może nie premiery, tylko im bliżej zakończenia tych naszych milestone'ów, tym będziemy bliżej możliwości jakby spojrzenia na projekt w całości i zastanowienia się, jaką on ma w tym momencie jakość i ile jeszcze czasu potrzebujemy
na doprowadzenie tego do takiej jakości premium indie. Jaki sens miało tak wczesne wypuszczenie teasera Chimery, skoro nie szły za tym przez pół roku dalsze działania marketingowe? Teaser Chimery nie był tak naprawdę początkiem działań marketingowych, no bo działań marketingowych nie zaczyna się tak długo przed premierą. Nasze działania marketingowe głównie skupią się na tym, jeśli będziemy już mieli materiały gameplayowe, tak samo jak było z Green Hellem, bo widzimy, że to ma największy efekt, także to tak naprawdę było, tak jak sama nazwa teaser wskazuje, zateasowanie światu i graczom, że taki projekt gdzieś się rodzi. A teraz i Dev Diary i później materiały gameplayowe tak naprawdę będą tym właściwymi działaniami marketingowymi. Tu jeszcze nawet jakby idąc dalej, no to jest też tak, że testujemy różne rzeczy, tak? Green Hell nie miał takiego teasera. Też chcieliśmy zobaczyć, jak to zadziała, co to zrobi. Jakiś efekt mimo wszystko przynosi, bo ta wishlista gdzieś tam się w tle buduje, nawet w oparciu o tak krótki i prosty materiał. Natomiast teraz będziemy obserwowali właśnie, jak te faktyczne i główne działania będą wyglądały na tle chociażby też tego działania. Czy mogą Panowie skomentować plan marketingowy dla Chimery w 2024, kiedy więcej materiałów, trailery? Czy planujecie w kolejnym roku pokazywać grę na targach branżowych? No to tak jak już wspominałem, więc plan marketingowy dla Chimery na najbliższy rok jest taki, żeby iść z cyklem Dev Diary, który będzie opowiadał i przybliżał graczom, o czym jest gra, jak się w nią gra, jakie są główne filary i mechaniki. W momencie, kiedy będziemy już na to gotowi, rozpocznie się też uwalnianie materiałów gameplayowych i tak naprawdę wokół tego myślę, że będziemy budowali najwięcej marketingu i takich bardziej intensywnych działań, no bo im więcej materiałów gameplayowych, które są fajne i które można pokazywać, tym bardziej oznacza to, że cykl produkcji zbliża się gdzieś, ten early accessowy zbliża się do końca. W chwili obecnej jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy gdzieś planowali konkretne targi branżowe. Rozumiem, że są Państwo zadowoleni z aktualnych postępów prac nad Chimerą. Tak, jesteśmy zadowoleni zdecydowanie. Milestone'y posuwają się bardzo sprawnie i tak naprawdę każdy z tych milestone'ów powoduje, że gra nabiera kształtu, w grę można grać coraz dłużej, pojawiają się mechaniki, poszczególne mechaniki, czy budowania, czy walki, czy eksploracji, które już angażują gracza na wiele godzin, także dla nas to jest super materiał do tego, żeby po zakończeniu tych milestone'ów usiąść i zaplanować ten ostatni cykl właśnie jakościowy produkcji. Czy planują Państwo dowieść ostatni milestone jeszcze w tym roku? To nie będzie jeszcze ostatni milestone, jeśli chodzi o główne filary, natomiast będzie to trzeci milestone. Taki mamy plan, żeby go skończyć w tym roku. Natomiast gdzieś grudzień jest zawsze takim miesiącem, gdzie nadchodzą święta, urlopy, więc tutaj zawsze też bierzemy pod uwagę to, że być może jego odbiór przesunie się na początek stycznia. Czy build Chimery był ogrywany przez zewnętrzne podmioty testerów, czy możecie się podzielić feedbackiem? My generalnie nigdy nie udostępniamy i nie ogrywamy
naszych buildów gdzieś przez zewnętrzne podmioty. Nie widzimy takiego sensu. Mamy tutaj na miejscu wszystkie niezbędne kompetencje, żeby móc oddzielić, żeby móc ocenić ten projekt. Tak samo było z Green Hellem. Był taki moment przy Green Hellu nawet, że próbowaliśmy robić jakieś takie focus testy gdzieś na zewnątrz, natomiast no, ten filmek jest do niczego, nie był do niczego przydatny i bardzo często był zupełnie nietrafny, także mamy tutaj wewnątrz bardzo dużo ludzi i gdzieś tak naprawdę każdy z naszych milestone'ów jest ogrywany przez cały zespół i mamy taką platformę do feedbackowania przez cały zespół tego produktu. Do kiedy planujecie mieć gotowe wszystkie filary gry? Jeśli dobrze pójdzie, to chcielibyśmy to zamknąć w 4. milestone'ie przyszłorocznym. Natomiast zobaczymy jeszcze, czy po tym 4. milestone'ie nie będzie trzeba zrobić jeszcze jednego, który by pewne rzeczy domykał. W takim razie, co zespół ogrywając Chimerę o niej mówi? Mamy bardzo pozytywny feedback, który zresztą sami też mamy bardzo dobry feedback. Dla nas w tym momencie najważniejsze jest to, że gra nabrała kształtu. Gra daje już wiele godzin grywalności i tak naprawdę jesteśmy na etapie gdzieś spajania i balansowania pomiędzy sobą tych feature'ów, także no jakby ogólny feedback jest taki, że jest to już gra, więc to jest bardzo istotne z naszego punktu widzenia, że nie jest to po prostu zbiór feature'ów i mechanik, które mają w sobie duży potencjał, ale nie działają z sobą. Działa to już teraz i dzięki temu możemy jakby bardziej spokojnie patrzeć w przyszłość tego projektu i planować kolejne kroki. Ile czasu mogą Państwo potrzebować na dopracowanie całości po dowiezieniu milestone'ów? No ciężko w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie, bo dopiero po milestone'ach zobaczymy tak naprawdę, które mechaniki jeszcze nie działają, które filary gry nie są tak wyeksponowane podczas grania, jak zakładaliśmy. No, natomiast jest to na pewno, myślę, że około pół roku taki produkt będzie potrzebował, żebyśmy osiągnęli odpowiednią jakość, której nie będziemy się musieli wstydzić i z której będziemy zadowoleni. Czy są zapowiedziane w przyszłym roku produkcje, które z Waszego punktu widzenia są silną konkurencją dla Chimery? Jeżeli tak, jakie to tytuły? To nie, na ten moment my chyba nie identyfikujemy żadnych takich gier, które bezpośrednio by konkurowały z Chimerą, jeżeli chodzi o nowe rzeczy. No oczywiście jest ta konkurencja, która była, no i oczywiście są też potencjalnie wielkie tytuły, tak? GTA 6, które gdzieś tam się przewija, które na pewno to jest taka skala, że będą miały na cały rynek wpływ. I oczywiście jak będziemy już bliżej z produktem i będziemy się przyglądać kalendarzowi premier wszelakich różnych, tak jakby jak będzie wyglądał, to będziemy jeszcze pewnie silniej szukać tego kogoś, z kim może nie chcielibyśmy akurat się z datą premiery za przeproszeniem zderzyć. Ale nie, na ten moment jakby nie widzimy żadnego takiego tytułu, który by gdzieś tam nad nami wisiał. A na ile jesteście Państwo zadowoleni z art style? Czy możecie Państwo go porównać do gier obecnych na rynku? No, Chimera jest grą, która będzie miała realistyczną grafikę, bo robiąc realistyczną grafikę dobrze to czujemy i tak naprawdę nasze całe wieloletnie doświadczenie jest związane z grami, które mają realistyczny styl graficzny.
Czy możemy porównać do gier obecnych na rynku? No ja myślę, że gdzieś tutaj Satisfactory też jest grą, która ma grafikę może niepodobną, ale ma ten styl graficzny też idący w realizm. Natomiast no, nasza gra będzie się działa zupełnie w innym otoczeniu, także no, ciężko to porównywać. Od czego będzie zależało dołożenie kolejnego 5. milestone'a? No będzie zależało od tego, czy jeśli po 4 milestone'ach, które zakładają dodanie głównych feature'ów, filarów, czy będziemy uważali, że ten produkt już jest kompletny, jeśli chodzi o gameplay. Dobrze, nie ma już więcej pytań, także dziękujemy Państwu bardzo za obecność na tym spotkaniu i zapraszamy na nasze kolejne konferencje. Dziękujemy.